Jeżeli nie wiecie, gdzie jest wasza walizka, jeżeli się zgubiła gdzieś po drodze, to może być właśnie tu. Może ten pan szuka swojej walizki. Numer paszportu nawet jest z Korei. Wszystko tutaj jest. Koreańczyk jakiś, tak? Słońce już zniknęło, nie ma takiego upału, nie ma takiego żaru, więc można spokojnie wyjść na zewnątrz i się nie usmażyć. Wycieczka dzisiaj dosyć specyficzna, bo wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu wsiąść w autobus, jeden z tych autobusów, które jeżdżą tutaj u nas pod domem i pojechać w zupełnie odwrotnym kierunku niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jeździmy do centrum, to jest kierunek, który jest najbardziej naturalny, bo tam się załatwia różne rzeczy, tam się często je, tam się zwiedza, tam się ogląda, ale my dzisiaj wsiądziemy w autobus i pojedziemy w zupełnie drugą stronę, czyli na parter poproszę, czyli na północ Bangkoku. Pewnie odjedziemy 10-15 km gdzieś na północ, przejedziemy jeszcze raz przez rzekę i zobaczymy, co tam się dzieje. Po prostu wysiądziemy w miejscu, które uznamy za stosowne i które uznamy za takie miejsce, w którym coś można zobaczyć. A jak nic nie znajdziemy i nic nie będzie można zobaczyć, no to po prostu wsiądziemy w autobus w drugą stronę i wrócimy z powrotem do nas. Przystanek autobusowy znajduje się 200, może 300 metrów od naszego domu, więc jest bliziutko. No, po paru minutach jesteśmy na miejscu i czekamy na autobus. Trzeba wykazać dużą cierpliwością, bo na przykład potrafią przyjechać 2 albo 3 albo 4 autobusy z rzędu, jeden po drugim, tej samej linii, a akurat autobus, na który czekacie, nie przyjechał w ogóle przez na przykład 40 minut albo pół godziny. Na początku często padaliśmy ofiarą naszej europejskiej dokładności, bo mówiliśmy sobie, skoro autobus nie przyjechał przez pół godziny, to znaczy, że albo już nie jeździ, albo w tych godzinach w ogóle nie jeździ, albo w ogóle jesteśmy na nie tym przystanku. No nie, trzeba cierpliwie czekać, bo jeżeli ma przyjechać, to wcześniej czy później przyjedzie. W Bangkoku jeździ kilka rodzajów autobusów. Generalnie można je podzielić na dwie takie podstawowe grupy, na które będziecie pewnie zwracać uwagę, podróżując po tym mieście. To są autobusy klimatyzowane i autobusy nieklimatyzowane. Łatwo je poznać, bo te nieklimatyzowane po prostu nie mają szyb w oknach, a te klimatyzowane są zamknięte. No i to są zazwyczaj takie bardziej nowoczesne autobusy, a te bez klimatyzacji wyglądają jak stare klekoty. Autobusy klimatyzowane od tych nieklimatyzowanych różnią się jeszcze jedną rzeczą, różnią się ceną biletu. Mniej więcej ten autobus klimatyzowany kosztuje drugie tyle, ale wciąż są to jakieś śmieszne grosze, więc jeżeli nie chcecie się ugotować, no to poczekajcie na taki autobus zamknięty z klimatyzacją. 18, ani wideo, ani słychu. Już za 20 minut czekamy. Ale czekamy dalej, bo nie ma nic gorszego w Bangkoku niż podejmować pochopne decyzje. Bo to się ma wydarzyć, wcześniej czy później na pewno się tutaj wydarzy. Jest! Wreszcie przyjechał. Po drodze wystarczyło spojrzeć na mapę, okazało się, że jest tu sporo miejsc ciekawych. Gdzieś poza już Bangkokiem właściwie, bo chyba wyjechaliśmy poza miasto, jesteśmy w mieście satelickim poza obwodnicą autostradową Bangkoku. No i znaleźliśmy przy trasie autobusu nocny market, jeden z takich bardzo polecanych, ale polecanych przez lokalesów. Pierwszy raz w ogóle widzę ten market, bo nigdy nie zaglądałem w tą część mapy. A więc podjedziemy tam, no i zobaczymy. W ten sposób zupełnie przypadkiem dotarliśmy do Nonthaburi. To jest miasto satelita Bangkoku, ale przy okazji jest to trzecie największe miasto w Tajlandii, prawie 500 000 mieszkańców liczy. Jechaliśmy tutaj około 40 minut autobusem, zwykłym miejskim autobusem z Bangkoku za 8 batów, czyli niecałą złotówkę. Można za takie pieniądze sobie zrobić wycieczkę do zupełnie innego miejsca. Ale fajne jest to, że oprócz autobusów, zwykłych miejskich autobusów, dojeżdża tutaj także metro, więc można do tej miejscowości, do tego miasta, ogromnego przecież, dojechać z Bangkoku także kolejką szybką i ominąć korki w ten sposób. Zwykle jednym z największych problemów w Tajlandii, znanym nam dobrze z Bangkoku, jest to, w jaki sposób przejść przez ulicę, bo z pasami to mają tutaj trochę na bakier, więc tak właściwie wszyscy idą w poprzek, jak im się podoba. A tutaj mamy jakąś autostradę na górze i trasę szybkiego ruchu, więc trzeba będzie się przez nią jakoś prześliznąć szybko, bo
ten nocny market jest po drugiej stronie. Targowisko jest konkretnych rozmiarów i wygląda na to na razie przynajmniej, że całkowicie pozbawione obecności turystów. Jeszcze jest jasno, więc tu się wszyscy dopiero rozkładają. Trafiliśmy na sam początek, więc żeby coś zjeść, żeby już wiedzieć, co tu się dzieje, będziemy musieli chwilę poczekać. Jedzenia tradycyjnie cała masa tajskiego, ale jeżeli komuś by się znudziło tajskie jedzenie po kilku dniach w Bangkoku, to tutaj może też spróbować tajskiego burgera z tajskimi frytkami, tajskim sosem serowym i tajskim sosem pomidorowym. Dzisiaj nic bardzo nowego się nie wydarzy i nie zaskoczymy samych siebie, bo poszliśmy w pierożki znane nam, tajskie, bardzo dobre, oraz zupę z makaronem jajecznym, mięchem, warzywami. Przechadzając się po tym markecie znaleźliśmy ciekawe miejsce. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest wasza walizka, jeżeli się zgubiła gdzieś po drodze, to może być właśnie tu. Może ten pan szuka swojej walizki. Nawet jest z Korei. Wszystko tutaj jest. Koreańczyk jakiś, tak? Nie, to nie jest Koreańczyk, raczej chyba tajskie nazwisko, ale jakaś AirAsia. Pod tym namiocikiem możecie ją kupić, odkupić, znaleźć, odszukać. Wystarczy przegrzebać naklejki bagażowe, które znajdują się przy tych walizkach i przy tych torbach. A tu siedzi pan i odkleja naklejki z walizek, żeby potem je sprzedać. No, widzicie, pan za 250 baciorów taką torbę chce sprzedać używaną. Pełna walizka, ciężka jak diabli. Coś jeszcze jest w środku. To jak wojny magazynowe, będziesz licytować zaraz. Nie wiadomo co w środku. Ciekawe jestem, skąd oni to w ogóle mają. Pewnie linie lotnicze się pozbywają po jakimś czasie, muszą zeszrotować. Zamiast szrotować, to trafia to tutaj. Więc jak zrobicie za dużo zakupów w Bangkoku, plącząc się po nocnych marketach albo po centrach handlowych, to tutaj można za 3 dyszki po Niemcu dostać torbę, albo po Koreańczyku, albo po Chińczyku lepiej nie, na razie przynajmniej. Yeah. So this is 30 minutes. alright, and 1 hour is like 300. 200 baht. 15 minutes. You can use. Thank you. Okay, so it's just in 50 minutes. If we are interested, we can come back in 50 minutes. Okay, yeah. Alright. อีก15 นาทีเขากลับมาครับ Fryzjera, kosmetyczkę, sklep z ubrankami dla psów. Znajdziecie praktycznie na każdym markecie, straganie, bazarze, zwał jak zwał. W takich miejscach, gdzie się sprzedaje wszystko, gdzie się handluje wszystkim. Jak na większości nocnych marketów, oprócz części foodowej jest też część handlowa, gdzie można dostać dobra i towary z całego świata i właściwie wszystko, co chcecie kupić, to tu można kupić albo znaleźć. Więc skoro już przejechaliśmy tyle kilometrów od siebie z Bangkoku, to zobaczymy, co tutaj oferują. Oferują pewnie całą masę czegoś, co się do niczego nie nadaje, ale też czasem można znaleźć jakieś fajne drobiazgi. Po prostu pomysłowość ludzka nie zna granic. Ile jest producentów metek, ile producentów spodni, butów, czegokolwiek, co tutaj można kupić, to tyle różnych wariacji nazw marek, które niby są znane i tak patrzycie na pierwszy rzut oka, okej, no fajnie, to wygląda na prawdziwy napis, a potem się przyglądacie z bliska i coś tam nie pasuje. A tu się można pozbyć wszystkiego, co zalega w szafie. Nie wiem, czy jest sens przywozić z Polski wszystko, co zalega w szafie, ale gdyby przypadkiem, gdybyście mieli trochę więcej miejsca w bagażach, to spokojnie.
już się wszystko pootwierało, to okazało się, że tutaj mamy też prawdziwe hotpotowe zagłębie. Hotpoty, czyli takie, jak sama nazwa wskazuje, gorące garnki, tak? Garnek, który jest pod spodem podgrzewany, dookoła albo w środku w misce gotuje się rosół, a na metalowych częściach grilluje się to, co można sobie zgarnąć z takich ogromnych, rozłożonych barów. Od owoców morza przez warzywa, których używa się przede wszystkim w rosole, wrzuca się je do wody, ale można je też grillować. Mięso, kurczak, wołowina, wieprzowina, przeróżne rzeczy. Akurat nam to bardzo nie podchodzi, ale są tacy, którzy są zachwyceni hotpotem w Tajlandii. Nie zrobiło się w 8:30, więc czas chyba najwyższy jest kończyć tą wycieczkę, bo dobrze byłoby jeszcze zdążyć dojechać do siebie, a jesteśmy jednak spory kawałek pod Bangkokiem. No bo to miasto, mimo że jest właściwie samodzielnym tworem, to tak naprawdę jest satelitą Bangkoku. Jest zaliczane do tej ogromnej metropolii, w której żyje naście milionów ludzi. No ale żeby tam dojechać z powrotem do miejsca, gdzie stacjonujemy na stałe, to potrzebujemy przynajmniej pół godziny, 40 minut. Tak myślę. Tego nie ogarniam. Tutaj chodzą ludzie w piżamach po ulicy. To nie jeden człowiek, dwóch, trzech. Seryjnie chodzą ludzie w piżamach. Jak na przedmieście Bangkoku to nie wygląda to najgorzej. Ogromne centrum handlowe, wielkie wiadukty, po których jeździ metro, komunikacja miejska rozwinięta na maksa. No fajnie, fajnie. Myślę, że niejedno prowincjonalne miasteczko chciałoby tak wyglądać. No, nawet to nie trwało jakoś bardzo długo, bo nasz autobus przejechał po 3 minutach. Który jest klimatyzowany, więc będziemy zamarznięci. A można powiedzieć, że w biznes klasie jedziemy, bo 14, tak? 14 batów. 14 batów kosztował bilet. A tu nawet chyba jest karteczka z ceną. A jak nie wiecie, to w autobusach takie karteczki powinny być wywieszone i tam widać, ile kosztuje bilet.